Siemano moi drodzy, dzisiejszego dnia to będzie taka wielka próba przede mną, bo tak jak sobie obiecywałem i chyba obiecywałem wam wszystkim, że wejdę do wody w tym sezonie, to właśnie przyszedł ten dzień. Jest sito, są słuchawki do wody, są wodery. No i pierwsza moja woda to będzie rzeka. Ona jest dość płytka, więc będzie mi łatwiej. Rzeka na Sandwice i będę tutaj próbował swoich możliwości i uczył się namierzać sygnały i wykopywać je przy pomocy sita. Kamera oczywiście wjedzie na głowę, więc wy będziecie to widzieć, moje pierwsze poczynania. I zobaczymy, czy uda się coś znaleźć. W Polsce próbowałem zakupić te elementy, które były mi potrzebne do poszukiwań w wodzie, czyli słuchawki oraz sito. Z sitami o tyle nie było problemu, ale problem był przy słuchawkach. Nie potrafiłem znaleźć ich w żadnym sklepie, znaczy w każdym sklepie internetowym były, ale nie były dostępne, bo były wyprzedane, więc bardzo prawdopodobne, że możliwe było to spowodowane sezonem, po prostu nie mieli zbyt dużo na stanie, ale udało mi się zakupić te słuchawki w norweskim sklepie internetowym, który zajmuje się sprzedażą wszelkiego asortymentu do poszukiwań detektorem oraz płukania złota i na pewno zachęcam Was do zakupu w tym sklepie, jeśli mieszkacie na terenie Norwegii. Ceny są naprawdę bardzo konkurencyjne i dostępne naprawdę dla każdego. Duży wybór detektorów, na pewno też od Trulsa możecie dostać bardzo dużą pomoc co do ustawień i tak dalej, jeśli chodzi o firmę Minelaba, bo wiem, że jest ekspertem. No i nic, no polecam serdecznie, zostawiam Wam link w opisie filmu i nic, życzcie powodzenia i miłego oglądania. Jeszcze chciałem Was zachęcić do pozostawienia subskrypcji, łapek w górę oraz komentarza pod pierwszym filmem z poszukiwań w wodzie. Już jestem zmęczony, niosąc to sito detektor. Szacun panowie, że Wy potraficie po 6 godzin kopać w wodzie. Dobra, już jestem przebrany w woderach. Sito mam takie dość spore, wydaje mi się, ale no tutaj będzie potrzebne dość spore sito, bo będzie dużo kamieni. Możliwe, że to przez ten drążek też jest takie ciężkie. Możliwe, że będę musiał pomyśleć coś niebawem o jakimś aluminiowym drążku. I zobaczymy, no to kwestia po prostu dobrania później. Na ustawieniach dzisiaj lecę plaża, wet sand, czyli MW na multi i tyle. Dobra, pierwszy sygnał kopnięty, taka rurka, najprawdopodobniej namiotowa i lecimy dalej. Dobra, kolejny sygnał to jest kawałek blaszki ameliniowej, ale nie można powiedzieć, że nie ma sygnałów. Są sygnały, tylko że na razie to dno jeszcze pozostawia dużo do życzenia. Nie czuję tak, żeby mógł się w nie tak super wkopać, jak możecie zauważyć.
Tu jest naprawdę bardzo ładny sygnał. To taka 20. I tu się też zaczyna piaseczek robić. Dobra, kolejny kawał. No i coś tu mamy po raz kolejny. I mamy, proszę ja was, pierwsza moneta. To jest 10 ore. Super. Który rocznik? 86. Pozdro, siorka. Mamy kolejny sygnał. I kolejnym sygnałem okazuje się kawałek blaszki aluminiowej. Bardzo dużo aluminium tutaj jest. Mam dość spory problem z namierzaniem tych celów. Jeszcze wśród tych kamieni. Dobra, teraz co powinien być, tak? Bardzo prawdopodobne, że to jest to. Kawałek blachy. Tak, to było to. No to nic, kawałek blachy. Lecimy dalej. A tutaj pływają w ogóle jakieś flądry. Takie malutkie. No. Nawet dość sporo ich jest. To jest takie tylko póki co brodzenie tylko w tej wodzie. Tak jak mówię, no ja jestem świeżakiem, jeśli chodzi o chodzenie w wodzie i pierwsze co chcę się nauczyć, namierzanie tych celów w wodzie, bo to jest ważne. Jeśli nie nauczę się ich namierzać, to będzie mi się po prostu ciężko kopało. Ale wydaje mi się, że i tak jak naprawdę jak na świeżaka, to bardzo dobrze mi idzie. Już mam 2 monetki i łuskę i trochę śmieci sprzątniętych, więc naprawdę jest dobrze. A teraz mamy taki jak na złoto albo zawleczkę sygnał. No teraz tak zjechał w dół jeszcze bardziej. No i mamy winowajcę. Jest to jest to taki jakiś po pasztecie czy coś w ten rodzaj. Dobra, lecimy dalej. Dobra, kolejny
Kolejny sygnał wykopany. Ja już go widziałem. To kawałek amelinium. Jest. Kolejny kawałek takiej folii grubej aluminiowej. Teraz pierwszy aluminiowy polmosik. No, taki sygnał 30, bardzo płytko. 30 bardzo płytko, proszę ja was, aluminium. Dobrze jest ci? No powiedz, czy dobrze jest ci? Aluminium szeleści. Kolejny już taki skorodowany aluminiowy element. No nic, fajnie poczyszczę przynajmniej to koryto rzeki. Tutaj teraz taki dość niski sygnał. Ale smród. I to jest kawałek aluminium po raz kolejny. Kolejny stary polmosik aluminiowy. Teraz wyszedł kolcok. Kolejny polmosik. Bardzo ładny sygnał, a to czarne jak wychodzi spod tego piasku, to tak śmierdzi, że uff. No i kolejna monetka 10 ore 83 rok. Super, 3 monetki, kolcok. Naprawdę nie jest źle. Szczerze, albo nie wierzę w swoje możliwości, albo naprawdę uważałem, że nic tu nie wykopię. No jest bardzo dużo takich śmieciowych sygnałów, ale no to wiadomo, jak wszędzie, no przecież widzę na filmach powielokroć od niejednego z poszukiwaczy, który poszukuje w wodzie, i widzę, ile po prostu śmiecia wyciągacie, więc nie jest tak, że to nie jest łatwa praca, o, tak powiem. Sygnał 31 i on jest gdzieś tu u góry wykopany za pierwszym razem. Tutaj mamy winowajcę, sygnał 31, folia jakaś po jogurcie lub czymś takim. A tutaj z tego co widzę, to ktoś jechał rowerem. Dobry harpagan. Macham czasami tą cewką nad wodą,
Kurde, widzieliście tą rybę? Ogólnie ostatnich kilka filmów już nagrywałem z głowy, z GoPro na głowie, bo chciałem się przyzwyczaić do tego, jak właśnie wyląduje w wodzie. Płytki sygnał 35. Płytki sygnał, a nie mogę go wykopać. Jest taki duży kawał amelinium. Kolejny kawałek czegoś aluminiowego. Tak trochę jak zakrętka, taka duża wygląda. Z dużego polmosa. Próbuję tą rybkę złapać do sitka. Tak szybko zapierdzielają, że jest to niemożliwe. Z tymi kamieniami to sitko waży z 10 kg i po raz kolejny amelinium. Tutaj był sygnał 40. A jak 40, no to polmos. O, w końcu jakaś głębsza woda, macie, po kolana. I dalej te ryby tu pływają. Płaszczki jakieś, flądry albo te halibuty. Widzicie? Ale kurde, bo to jest słodka woda tutaj, która w sumie miesza się tam ze słoną. Ale dalej, jakby nie patrzeć, to jest to woda słodka. Więc halibut, wątpię, żeby to był, bo halibut to nie jest słodkowodna ryba. Dobra, ale tutaj za dużo sygnałów nie ma. Dobra, wykopane. Kurde, jakaś stara tubka. Ale no jakaś taka stara. Nie wiem, czy nie ołowiana. Teraz po nierównej walce wykopany taki dziabąk od jakiejś puszki z konserwą. Muszę sobie usiąść i się napić, bo ciężko.
trochę ciężko, moi drodzy, ale naprawdę, no co mogę powiedzieć, to na pewno nie wracam na tarczy, tylko starczą. 3 monety mi wystarczą. Nie wiedziałem, że mi się tak pić będzie chciało, jak będę stał w wodzie. No ale co, moi drodzy, no konkretnie jest. Bardzo jestem zadowolony z siebie, ze sprzętu i tak jak mówię, jeszcze raz polecam stronę metalsoccer.no. Jest to norweski portal, na którym naprawdę można zakupić wszystkie potrzebne rzeczy do naszego hobby, do płukania złota. Wiem, że nawet tam pay dirt mają, czyli taki złotonośny piasek, którym można się uczyć płukać złota. Na pewno go od nich zakupię w tym roku, bo pewnie zimą wpadnie jakiś odcinek z płukania, typowego takiego płukania w domu, pay dirt. Już myślałem, że sreberko, a to po prostu jest jakaś dupka od żarówki. Ameliniowa. Teraz takie coś wyszło. Wygląda jak aluminiowa kapsel, ale taki jakiś naprawdę bardzo dziwny. Leciutkie jest bardzo. Nic, zabieramy. Przepatrzymy to miejsce jeszcze dokładnie. I tutaj teraz trochę tej plażyczki zrobimy. Zobaczymy. Dobra, teraz sygnał 29 na Amelinium po raz kolejny. Dobra, lecimy dalej. Tu już jestem po pas w wodzie, więc jak do fiordu to przejdę się tą plażą tu do końca, co mi zależy. No i teraz może nie będę... O. Dobra, jest. Zobaczmy, wejdźmy tu do wody. Tu jest bardzo kamieniste dno. Z tamtej strony byłoby lepiej, bo tam mimo wszystko więcej osób wchodzi do wody. Ale to już... Ja mam to miejsce na wyłączność, można powiedzieć. Raz spotkałem tu kogoś, kto był z detektorem, więc to wszystko jest do przeszukania. Co to? To jest ptak pod wodą. Patrzcie, jakie wodorosty na tym, na mojej nokcie. Ale ogólnie udany dzień, bardzo jestem zadowolony. Wychodzę już i trzeba iść pospełniać trochę tych obowiązków domowych.
Pamiętam kiedyś, moi drodzy, wyskoczyłem na mój jeden z pierwszych wypadów z wykrywaczem w życiu i było to z multicruiserem. Proszę was, nakopałem równie tyle aluminium i chyba nic innego i gdzieś tam, nie wiem, gdzieś tam poddałem się i nie chciałem więcej kopać czy coś takiego, ale dzisiejszy urobek jako pierwsze wejście do wody po paru latach już szukania mogę powiedzieć, że jest bardzo udany. Przekrój widzicie taki, są śmieci, wiadomo, wszędzie są śmieci. Ludzie są takimi śmieciarzami, że wszędzie te śmieci zostawią, więc są śmieci, ale są 3 monetki, kolcok, łuska, taki jakiś dziwny ten, to też przy tym serce mocniej zabiło. Wiem, że to nie wygląda za dobrze, ale no, tak na pierwszy rzut oka wiadomo. No i tutaj jakaś tubka stara o jakimś Gumi Solution Panther Gumi Solution. No i na tyle, moi drodzy. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do następnego.